Czekajcie, muszę no... Dobra, jest wszystko zrobione. Dobry. Czy jest tam kto? Czekajcie, napiszcie jakiś komentarz, bo nie wiem, czy komentarze się ukazują. Czy wam się na nowo zalogować? Czy mam na nowo otworzyć live, bo nie mam żadnych komentarzy. Napiszcie komentarz. Halo? Halo, komentarz. No patrz, nie piszą. Poczekam chwilę, jak się nie ukaże żaden komentarz, no bo po to jest live, żeby można było pisać komentarze. Jak się nie ukaże żaden komentarz, to może po prostu się to... A! No jest. No to dobrze, no to fajnie, że piszecie. Tam jest pewnie jakieś opóźnienie i dlatego ja się nie mogłam doprosić. Dobrze. Dzień dobry. Więc dzisiaj będziemy mówić, poczekajmy jeszcze, chociaż to będzie zapisany live. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż się ludzie zbiorą, ale chciałam wam coś, dzień dobry, chciałam wam coś pokazać znowu. Widzicie? Przecież ja skręciłam znowu w tę dróżkę, myślałam tam na początku wycinali, nie? Na początku tam. Mówię, może tutaj oszczędzili. Gdzie tam? Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. A to był taki las, właśnie taki z tej strony i z tej strony. I się szło tą drogą w lesie, takie otulone drzewami miejsce. Dzień dobry, dzień dobry. A tymczasem, no żałuję w ogóle, że tu skręciłam i że musiałam się zdenerwować i macie takie tło do tego. No ale już trudno. Jak tak jest, to jest. Pójdziemy dalej, może dalej będzie lepiej. No. Dzień dobry, poczekam jeszcze 1 minutę, zanim zacznę opowiadać, bo zastanawiałam się, chcę właśnie zrobić dzisiaj ten film taki rozwiewający wątpliwości Glistnik, Wrotycz, zakazane czy nie zakazane, bo tyle jest sensacji. Ludzie sobie z tego robią jakieś trampoliny marketingowe, właśnie zamieszczając takie tytuły właśnie zabronione, chcą nas zabić, chcieli otruć, ach strach, o czym te dzieci śnią, wstawać moi mili, do łazienki, szybko, hop, wiesz mamusiu, gdzieśmy byli w łóżkach przez calutką noc, wiecie co to jest? Piotruś Pan, muzyczna bajka, jak ktoś ma dzieci, proszę was, żebyście się o tę bajkę postarali, ona funkcjonuje na YouTubie, ja znam ją całą na pamięć, ona ma 45 minut, bo mój syn ciągle chciał ją słuchać, tam są piosenki, tam są tam są właśnie sceny takie mówione. Przecudowna bajka. No i właśnie na tym chcieli zabić, chcieli otruć. Niektórzy robią sobie content, a to tak do końca nie jest. I ja wam dzisiaj powiem, raz będę tak, ale przejdziemy w ładniejsze miejsce, to wam pokażę las, a tutaj nie ma co pokazywać, bo stoją jeden koło drugiego te bele z tymi trupami drzewnymi. No, a tutaj śmieciowisko zostanie. No dobrze. No dobrze. No to zaczynamy. Aha, i dlaczego chciałam zrobić live'a? Bo się zastanawiałam, czy nagrać dla was film, czy zrobić live'a. Ale live to jest zawsze lepszy, dlatego że wy na bieżąco możecie tutaj niektóre rzeczy dopytywać w komentarzach i ja mogę wam na nie odpowiadać. I jeszcze 4 minuty minęły, bo ja czekam, aż się zbierze więcej ludzi, natomiast jak ktoś mi zaraz napisze, że minęły 4 minuty, a pani jeszcze nic nie powiedziała, to mnie krew zaleje. Bo nie po to są te live, że live to nie jest rolka na TikTok, tak? Jak chcecie rolki na TikTok, to idźcie sobie na TikTok, tam są rolki. A tutaj robię live, który jest spotkaniem, leśnym spacerem z moimi przyjaciółmi. Jakie pączki? No wszystkie. Jakie są? Trzeba się z czeremchą pospieszyć, bo ja wczoraj robiłam live'a, to już są liście, a nie pączki. Dobrze, kochani. Więc powiem wam, bo teraz się znowu zrobiła afera, że zakazali glistnika i że już w Wrotyczu zakazali.
czy wrotycza, bo obie formy są poprawne i w ogóle jest katastrofa cała. I teraz tak. Zacznijmy może od tego, że to nie jest tak, glistnik jest faktycznie ustawowo zakazany teraz w produktach do stosowania wewnętrznego. Zakazany, nie wolno tego. Natomiast wrotycz nie jest zakazany, tylko jest nierekomendowany. I to są różnice i to też ja za chwilę będę to wyjaśniać. Natomiast to nie jest tak, że glistnik jak nie wiadomo jakie ziółko, tu nie będę tu wymieniać z nazw różnych, że w ogóle za dystrybucję albo za posiadanie grozić kara ciężkiego więzienia, bo tak nie jest. Glistnik będziecie mogli kupić w zielarniach, będziecie mogli kupić w sklepach, już pomijając fakt, że możecie go znaleźć prawie na każdym ogrodzie i na każdej łące, bo to jest popularne zioło, więc budowanie tej retoryki, że zabronili, jest trochę takim budowaniem sensacji zupełnie niepotrzebnym, tak? Bo jak mówię, będziecie mogli kupić, tylko nie będziecie mogli kupić z napisem herbatka, tylko będziecie mogli kupić na przykład z napisem zioła do kąpieli. I to jest właśnie całe obostrzenie. A teraz zapytacie mnie, czy ja jestem za, czy jestem przeciw. To nie jest takie, kochani, zero-jedynkowe. Ja za chwilę Wam powiem, dlaczego. Ja uważam, że z jednej strony to jest dobrze, że tak zrobiono. Wytłumaczę Wam, dlaczego ja tak myślę. Zwłaszcza w kontekście naszego społeczeństwa. Tu dalej to nie jest nic lepiej, słuchajcie. Powycinali wszystko jak leci. Jest straszne. Dzień dobry. Czyli jak mówiłam, glistnik jest zakazany, a wrotycz jest nierekomendowany. I teraz zapytacie, a jaka to jest różnica? Ano różnica jest taka, że z urzędu, ponieważ glistnik jest w tej chwili czy będzie od kwietnia któregoś 4 chyba, na liście ziół zakazanych do stosowania wewnętrznego, to z zasady nie można będzie wyprodukować nic z żadnej mieszanki, która będzie miała w składzie glistnik z adnotacją, że do użycia wewnętrznego. Natomiast wrotycz w mieszankach się znajduje. Nie jest rekomendowany, ale sprawa wygląda następująco. To jest taki nasz paradoks prawny. Czekajcie. Chcę Wam pokazać też tutaj dolarka i pokazać, co tam oni w tym lesie robią. Kurczę, może jak skręcimy, będzie lepiej. To jest taki paradoks prawny, że żeby jakiś suplement był zarejestrowany albo lek, to trzeba zgłosić to do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Powiedzieć, wyprodukowałem suplement, wypełnić tam jakąś taką rubrykę, zrobić wyślij, żeby oni zatwierdzili. Tylko problem polega na tym, że od tej chwili, kiedy wy zrobiliście wyślij, wy możecie mieć ten preparat w dystrybucji. Tak? Możecie mieć go w dystrybucji. Dopiero jak Główny Inspektorat Sanitarny przyjrzy się temu i powie, o nie, tam jest wrotycz, a wrotycz ma tujon, bo to o ten tujon głównie chodzi, a wrotycz ma tujon i to tak nie może być, proszę bardzo, proszę przedstawić badania, że preparat jest bezpieczny. Tak? I wtedy wy możecie się odwoływać, ten proces administracyjny cały trwa nawet rok, 2 i dopóki Główny Inspektorat Sanitarny nie powie, ja się nie zgadzam, to możecie mieć ten preparat w obrocie. Nawet jak się nie zgadza, to może się odwoływać i tak dalej, to może trwać i trwać. Dlatego właśnie to jest bardzo często w suplementach, nie w lekach, bo z lekami jest trochę inaczej. Leki rządzą się innymi prawami, a tutaj te suplementy może to, jak powiedziałam, trwać bardzo, bardzo, bardzo długo, a preparat będzie. Dopiero jak Główny Inspektorat GIS powie, nie zgadzam się, to wy wtedy musicie ten preparat, czy tam tą mieszankę wycofać z obrotu. Ale nie ma tak, że wy dopóki oni kategorycznie nie powiedzą, że nie, że wy nie możecie tego sprzedawać i że zapłacicie wstecz jakąś karę za wprowadzenie tego.
Tak nie ma i dlatego się to wykorzystuje. To jest taka szara strefa w Rotyczu, nieuregulowana prawnie. Natomiast glistnik jest już prawnie uregulowany na liście ziół niedopuszczonych do stosowania wewnętrznego, więc wy nie możecie nawet tego w mieszance zawrzeć, nawet jakby przedtem, zanim GIS wyda decyzję, tak? Bo jest taka lista. W Rotyczu tam nie ma. A jak mówię, z Rotyczem to jest tak, że sam może nie, ale tam jest dawka niebezpieczna, zdaje się w zależności od preparatu, od 5 do 35 mg na kilogram i wy, jeżeli macie badania, że ta wasza mieszanka to tam odpowiada 5-10% w mieszance, na przykład w Rotyczu. I jeżeli wy wykażecie, że ta dawka nie jest przekroczona, no to GIS może powiedzieć, no nie jest przekroczona, no to w zasadzie my nie mamy tutaj podstaw i tak dalej, i tak dalej. Nie jest rekomendowany, ale nie jest zabroniony. A glistnik będzie zabroniony. Ale jak powiedziałam, herbatka nie. Ale jak tę samą mieszankę kupicie z adnotacją, nie mówimy teraz o amanicie. Amanita jest grzybem. Grzyby nie są roślinami, grzyby się rządzą swoimi prawami, grzyby mają zupełnie inne związki i zupełnie inne działanie. Zrobimy może o amanicie. Bardzo proszę tutaj nie wprowadzić teraz tematu grzybów, bo to my o tym nie mówimy. Tematem live'a jest wrotycz i glistnik. I chcę wam to dokładnie wytłumaczyć. Nie będziemy tutaj się rozdrabniać na inne rzeczy. No widzi pan, i wybił mnie pan. Także, no właśnie, także jeżeli wy macie określoną tam zawartość tego, to może się okazać, że to będzie jak najbardziej do tego obrotu dopuszczone. Aha, już wiem, o czym chciałam powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że co? No, że jednak nie wiem. Że co wam? Czekajcie, muszę skupić myśli. No, że jak że wy nie będziecie mogli kupić glistnika, tak, w zielarni. Bo naraz wszystkie zielarnie będą pozamykane, nie wolno będzie sprzedawać glistnika. No to jest absurd kompletny, zważywszy na to, że nie są w stanie całego glistnika z całego świata wybić. Jak będzie ktoś chciał, to sobie pójdzie i pozbiera. Bo to jest tak popularne i tak powszechnie występujące zioło, że w ogóle nie ma tutaj żadnego problemu, żeby je dostać. Jak mówię, i w sklepach też, więc te sensacje takie, że jakby, nie wiem, to był jakieś kara więzienia za posiadanie innych ziół, rozumiecie, i trzeba się z tym maskować i nie wolno tego sadzić w ogrodzie, wiecie, chodzi mi o jakie zioła. No to tak nie jest, no bo to rośnie wszędzie, a tam zioło nie rośnie wszędzie. Także mam nadzieję, że to, czekajcie, Boże, po prostu tak mnie boli serce, bo dochodzimy do tej poprzecznej drogi i ja szukam lasu, który tu był. No, zerknijcie sobie, taki jest film o Taszniku, bo ja Tasznika właśnie z tego lasu robiłam film i szłam tą drogą i zobaczycie, jaki to był las, po prostu przepiękny po jednej i po drugiej stronie. Aż się chciało. Jesienią ta droga wyglądała jak taki żółto-brązowo-czerwony tunel, bo tu nie tylko były te, co zostawili te sosny, ale powycinali te wszystkie dęby tutaj, te wszystkie, no proszę, dęby, nie? Bo dąb fajny, nie? Dąb trzeba wyciąć, proszę, o tutaj. Powycinali te największe drzewa. Ach, nie mogę na to patrzeć. No dobrze. I teraz ja wam chciałam powiedzieć, dlaczego ja uważam, że nie jest do końca to takie najgorsze. Czekajcie, tylko zdyscyplinuję psa. Dolar! Hono tutaj! Dalej, do mnie! Dlatego, że my mamy w dzisiejszych czasach tak, że na fali tej popularności fitoterapii zaczynają się dziać różne niepokojące dla mnie rzeczy. Jednak zrobię tak. To znaczy, coraz więcej osób sięga po zioła, ale coraz więcej osób sięga w sposób nieodpowiedzialny kompletnie.
Bo ludzie myślą, no to przecież takie ziółko, no to o co chodzi? Ziółko, ziółko, ziółko. I teraz tak, kiedyś to ziółko było w rękach profesjonalistów, powiedzmy, czyli zielarki, jakieś takie właśnie baby ludowe, które z tego robiły preparaty. One dokładnie wiedziały, co one mają z tym ziołem, dziękuję w imieniu Dolarka, co one mają z tym ziołem zrobić, w jaki sposób je zastosować można. A dzisiaj wpadają te zioła w ręce kompletnych ignorantów, którzy myślą, że to tylko jest ziółko, więc nic nie zaszkodzi. A jeszcze są ludzie, którzy robią jakieś sensacyjne rolki w internecie, że to możecie wyleczyć z tego, a to z nowotworu. Może wyleczyć z nowotworu glistnik, ale trzeba wiedzieć dokładnie, jak go zastosować. I jeżeli ktoś będzie sobie to parzył i pił wiadrami, bo mu sąsiad albo pan w internecie powiedział, że cudowne zioło na nowotwór, no to zamiast wyzdrowieć, to on bardzo szybko powącha tego glistnika od spodu, nie? I tak to niestety wygląda, bo ludzie nie mają, ja rozumiem edukacja, ale tutaj nie jest edukacja, dlatego że ci ludzie są na edukację głusi i ślepi. Mamy takie społeczeństwo, które woli słuchać sensatów internetowych, które woli słuchać oszołomów, którzy mają jakieś tam zawsze w tym swoje interesy, niż faktycznie odebrać gruntowną edukację. I te edukacje, bo ktoś powie tak, ja uważam na przykład, że niektóre zioła powinny być właśnie zakazane dla szerokich ludzi, albo tak jak leki wydawane na receptę. W jakiś sposób reglamentowane i ograniczane. Tak jak leki. Tylko że w lekach my wiemy, że jeżeli dostaniemy jakieś silne lekarstwo, to my tego lekarstwa nie możemy całego blastra zjeść, bo my umrzemy, że my mamy lekarstwo, które jest wielkości główki od szpilki, ale lekarz powiedział 1/4 tabletki, no to gdzie jakby ktoś komuś powiedział weź jedną drugą albo całą tabletkę zamiast 1/4, to by oczy otworzyli wielkie i powiedzieli, no co ty? Chcesz mnie zabić? Bo dokładnie jesteśmy wyedukowani, jak te lekarstwa brać. I się boimy. A ziół się nie boimy. Ja nie mówię, że musimy się bać tych ziół, w sensie, że trzymać się od nich z daleka, ale musimy czuć przed nimi respekt. A my respektu przed ziołami nie czujemy. A zioła są takimi samymi silnymi lekarstwami jak ta chemia, albo może czasami silniejszymi. I wiecie, że jest kazus na przykład tej nalewki z konwali, gdzie ja... No, czy tam właśnie amanity, gdzie ktoś mi mówił, że to film oglądają dzieci. Musimy edukować nasze dzieci przede wszystkim. Musimy im powiedzieć, że nóż przysłowiowy może służyć, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, dawka czy nie trucizny, jak mówił Paracelsus. Musimy im mówić, że ten nóż może nam służyć do tego, żeby przeciąć więzy i uwolnić się z niewoli, ale ten nóż może również służyć do tego, żeby kogoś pozbawić życia. To jest nasza rola, a nie rola tego, kto reklamuje noże kuchenne w internecie do kupna. I mówi, jakie fajne, super, ekstra jakości. To nie jest jego wina. I to nie jest wina zielarzy niektórych, że mówią, że to i to jest dobre. A ktoś mówi, nie reklamuj tego, bo ten film oglądają dzieci. No też dzieci oglądają filmy, w których przed dobranocką leci reklama, nie wiem, noża, miksera. Przecież jak włoży palec do tego miksera, to też może mu się coś złego stać, nie? Do gniazdka z prądem, kabla. No, edukujemy. To dlaczego tu nie? To jest nasza rola. Ja uważam, że w szkołach podstawowych powinna być edukacja ziołowa. No nie mogę patrzeć na to, co ja mam tutaj za sobą. No i kochani, i takiej edukacji nie ma, bo ludzie nie chcą tego słuchać. Więc ja uważam, że to jest w tej chwili jedyne takie wyjście, albo przynajmniej właśnie takie trochę nastraszenie ludzi, żeby każdy, no nie, no co tu jest? Żeby każdy zdał sobie sprawę, jak to wygląda i jakie te zioła mogą być niebezpieczne. Aha, bo mówiłam o konwali. Ja mówię, że nalewkę z konwali trzeba zrobić. A ktoś mówi, konwalia jest trująca, pani chce otruć ludzi. No tak, tylko że ludzie, jak zrobią sobie tę nalewkę z konwali, to najchętniej by szklankami ją pili. Tego lekarstwa nie zjedzą całego blastra, ale konwalie wypiłyby z szklankami. Nie 10 kropelek, nie 5 kropelek dziennie, tak jak ja mówię, tylko szklanami. To jest dokładnie 1:1 takie przełożenie. Musimy wiedzieć, że to
co ma nas wyleczyć z najpoważniejszych chorób, może nas też zabić. I nie możemy mówić, nie wolno o tym mówić, bo to jest trujące. A leki chemiczne nie są trujące? Jak się całe opakowanie zje? No też są trujące. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. W tym powinniśmy też edukować. Na tym polega edukacja. Tylko jak mówię, ludzie mają skłonność do przesady. I to nie tylko w ziołach, bo jak ja słyszę te wszystkie, każdy musi, do każdego trzeba podejść indywidualnie. Dlatego ja nie udzielam rad ogólnych, bo to zależy od wieku, od stanu zdrowia, od innych chorób, tak jak Wam mówiłam. I jak ja widzę tych mądrych ludzi, mądrych oczywiście w cudzysłowie, którzy w internecie rekomendują takie ilości tej witaminy, takie ilości tej witaminy i takiej. Nieraz Wam mówiłam, że witamina C owszem jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Ja sobie jej mogę zjeść kilogram. Ale jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy z nerkami, z układem moczowym, to ta witamina C może go wysłać na tamten świat. No ludzie. I jak chociaż jedna ze 100 osób cierpi, gdybym ja robiła taki film i mówiła jedzcie, jedzcie, bo tam wam zatrzyma taką albo inną chorobę, głównie o miażdżycę tam chodzi, to gdyby 1 na 100 osób ucierpiała i coś jej się stało, to ja bym sobie tego nie darowała, a ludzie nie mają z tym żadnego problemu. I owszem, można mówić, ale trzeba zaraz za tym dodać, kiedy można, a kiedy nie można, kiedy to jest niebezpieczne, bo wszystkim się wydaje, że można. Ja mam osoby, które boją się grzebienia we włosy włożyć, bo mają 160 poziom witaminy D, która konkuruje z żelazem o szlaki metaboliczne, więc jeżeli nie mamy, czyli wapń na przykład, który i wtedy ferytyna jest w ogóle w zaniku, witaminy D jest 160, a oni mówią, że oni biorą witaminę D i jeszcze preparat z witaminą D, bo tam jeden pan im tak kazał w internecie. No to ja mówię, no to trudno, no to wkrótce włosów pani nie będzie miała w ogóle. I się to wszystko zgadza. Więc no, musimy w ten sposób edukować, a ci ludzie nie edukują. Wręcz przeciwnie. Nie mówią, że dzikiej róży, rokitnika, bo to jest przewaga natury nad chemią. Że naturalnie można zjeść, mam nadzieję, że nie przerwie, bo tu jak ostatnio byłam, to przerwało internet. Że naturalnie my możemy zjeść wiadrami rokitnika i dzikiej róży i ta witamina C nam nie zaszkodzi. Ale witamina C sztuczna, chemiczna, bo to jest też chemia. Dlaczego nikt nie mówi, że to jest chemia? Dlatego mnie się czasami pyta o różne takie suplementy. Nie, bo dla mnie to jest chemia. Wszystko, co pochodzi z laboratorium, sztucznie wytworzone z preparatów chemicznych, to jest chemia. Ja chodzę po łące i zrywam zioła, zrywam owoce, przetwarzam i to jest naturalne. Tak? Więc jeżeli my takiej witaminy C, nie wiem ile zjemy z rokitnika albo z dzikiej róży, to my sobie nie zaszkodzimy na te nerki i na kamienie nerkowe. Nie, nie. A propos, będzie film za 2 tygodnie, więc zapraszam, jak pozbyć się kamieni nerkowych też. Ale jeżeli my to zrobimy ze sztuczną witaminą, to tak. No widzicie, i tak to jest. I teraz Wam powiem, tutaj też nie oszczędzili, czekajcie. Boże święty. Wszędzie. No tu trochę lepiej, ale też zobaczcie, jakie powycinane. Boże, aż serce boli. No, popatrzcie, może Was też serce troszeczkę poboli. Jak tylko będzie jakoś zacinało, to dajcie mi znać, to może jakoś się rozłączymy. Także mam nadzieję, że to Wam wytłumaczyłam. A teraz Wam wytłumaczę też, dlaczego to tak jest, że te rośliny mogą być niebezpieczne. Słuchajcie. Glistnik jest niebezpieczny ze względu przede wszystkim na te swoje alkaloidy. To jest taka prawdziwa fabryka alkaloidów izochinolinowych. Ponad 20 alkaloidów. I niektóre z nich są naprawdę bardzo niebezpieczne i bardzo toksyczne, bo na przykład ma helidoninę. Zresztą glistnik jest Helidonium majus po łacinie. Helidon to jest jaskółka, bo podobno to taka ciekawostka, jak to się mówi, nawet nie anegdota, tylko mówiło się, że jaskółki właśnie leczą oczy swoich
piskląt glistnikiem. Zresztą nie na darmo są krople Chareckiego z glistnika i jest film na kanale, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak te krople zrobić. Ja jeszcze zrobię do tego rolkę. Zaraz będzie glistnik kwitł, możecie sobie się pokusić. Ja wam nie mówię, że nie, wręcz przeciwnie, ja was zachęcam, ale wiem, jak reagują ludzie i w jaki sposób potrafią potem przesadzać. Jak mnie pytają, ile kilogramów można zjeść dziennie pokrzywy na przykład, no to wiecie, wszystkim można sobie zaszkodzić. Natomiast ta helidonina, kochani, ona to jest pochodna opioidów, to jest pochodna morfiny. Ona ma takie same działanie jak morfina. Działa uspokajająco, ale w dużych dawkach może nam porazić układ oddechowy również. I o to tutaj chodzi. My musimy uważać. Jest sangwinaryna, która działa znowu drażniąco. Ona też działa cytotoksycznie, zabija komórki, ale właśnie przez to ten glistnik ma działanie takie przeciwnowotworowe, ale nieodpowiednio dawkowana może również uszkodzić nasze komórki w organizmie. Jest berberyna, która oczywiście wpływa na odpływ żółci, ale ona nam w nadmiarze obciąża organizm, tak? Jest cyledonina, jest helerytryna. To są takie alkaloidy, które odpowiadają za działanie rozkurczowe, ale też jak to alkaloidy, również te na przykład we wrotyczu, o czym zaraz powiem, jak te we wrotyczu, tam są z kolei pirolizydenowe, bardzo silnie obciąża wątrobę. Są hepatotoksyczne. Więc jeżeli ktoś ma znowu problem z wątrobą, to może sobie naprawdę bardzo, bardzo zaszkodzić. I ten glistnik jest szczególnie niebezpieczną rośliną przy przedawkowaniu, a tutaj ta granica między przedawkowaniem, słuchajcie, bo jest 105, czy coś się dzieje, czy jest wszystko ok, bo tutaj się coś porobiło. Jest bardzo naprawdę cienka. Aczkolwiek oczywiście nasze babcie smarowały, to nie jest ten temat. Zrobimy live'y takie ogólne, a teraz jest live widzę, że Pana interesują takie alternatywne bardzo i kontrowersyjne metody. Oczywiście można wszystkie, na przykład można korę brzozy gdzieś tam podpalać i tylko na tym jakby w tej dziedzinie, no nie bezpośrednio albo średnio się skupię i ona pomaga nam walczyć z gronkowcem. Więc o tym też są filmy na kanale, tak? Także to nie jest dzisiaj live ogólny, tylko to jest live właśnie taki kierunkowy. Więc bardzo proszę, jeżeli są pytania, to właśnie takie kierunkowe, będę wdzięczna, bo inaczej się tutaj zakałapućkamy, a ja chciałabym wyczerpać temat. Nasze babcie stosowały glistnika i tym pomarańczowym sokiem, bo wiecie, że jak się przetnie glistnika, złamie, to wypływa taki pomarańczowy sok z niego. One tym smarowały kurzajki, smarowały wszystkie zmiany skórne i to się świetnie sprawdza. No jeżeli chcemy, przez chwilę ale wolę chyba Wam pokazać tutaj spacer, żebyście mieli spacer, za chwilę skręcimy w lewo. Jeżeli chcemy, to możemy, taka dawka bezpieczna powiedzmy, to jest pół łyżeczki, łyżeczka glistnika dziennie zaparzana, to możemy sobie 3-krotnie, 4-krotnie zaparzać. No ale też nie przez rok, cały dzień po dniu, tak? Najlepiej robić to w mieszankach. Dlatego Wam tłumaczę, że te mieszanki ziołowe są tak niezwykle ważne i tak niezwykle istotne, bo raz, że zioła wspierają się nawzajem, jest tak zwany synergizm ziół, podbijają swoje działanie, a przede wszystkim unikamy tego przedawkowania również, a wszystko co dobrego z ziół do naszego organizmu przechodzi. Więc możemy sobie właśnie coś takiego, co zrobić? No zastosować. I teraz tak, co się dzieje? Czekajcie. Co się dzieje, jeżeli my tego glistnika przedawkujemy? Bo może tak być, pijąc bez kontroli, tak, albo jakieś nie wiadomo jakie dawki stosując. No, ze względu na te alkaloidy możemy oczywiście uszkodzić wątrobę. Możemy mieć zapalenie wątroby, żółtaczkę, krwiomocz, tak, jakieś bóle w układzie moczowym, to się może zdarzyć. Oczywiście nudności, krwiste biegunki na przykład, tak, nudności, jakieś palenie w gardle, w ustach, to też oczywiście się może zdarzyć.
No i co jeszcze? No, nawet taki, potem już sok to inaczej przetwarzamy, ale taki ten pomarańczowy sok jak gdzieś się nam dostanie do oka, dlatego ja nie jestem też zwolenniczką wilczomlecza, bo on też służy do radzenia sobie z kurzajkami, ale jak tam zerwiemy to białe mleczko, jak wylatuje, jak zerwiemy i potrzemy nim oko, to nawet możemy doprowadzić do zapalenia spojówek, bo on jest bardzo, bardzo silny, więc nie. Także trzeba z tym glistnikiem uważać, bo on ma cudowne działanie. Wiecie, że ja mówiłam wielokrotnie, że gdybym miała wziąć jedno zioło na bezludną wyspę, to byłby to glistnik. Bo ja go stosuję w glicerytach do kremów, sok stosuję do kremów, robię ocet z glistnika, jest składnikiem mojej mieszanki takiej nalewki na uspokojenie i depresję, gdzie jest wrotycz, glistnik, dziurawiec i orzanka nierównoząbkowa. To się też świetnie sprawdza. Robię krople do oczu Chareckiego. No, przetwarzam go na miliard różnych sposobów. Wyciągnęłam moją mamę też między innymi, to jest taka stara ludowa kuracja sokiem z glistnika. Nie będę mówić, bo za chwilę ktoś mnie posądzi, że każe brać glistnik do ust. Nie, ale taka przeciwnowotworowa i to się sprawdza. Ja nie mam sklepu internetowego, ja nie sprzedaję nic. Właśnie to jest to, że ja wam nic nie chcę sprzedać. Ja wam daję wiedzę i nic od was nie chcę w zamian. Co może dziwić w przeciwieństwie do wielu twórców, którzy mówią, a zaraz potem mówią, na dole macie link do mojego sklepu. Ja nie mam żadnego sklepu. Ja wam nie chcę nic sprzedawać. No dobrze. I co dalej? No, także z tym glistnikiem naprawdę trzeba uważać. No i a jeśli chodzi o wrotycz, no to z wrotyczem nie jest aż tak źle jak z glistnikiem, aczkolwiek też ma konkretne alkaloidy, też ma konkretne toksyny. Przede wszystkim nie opiera tej swojej toksyczności wyłącznie na alkaloidach, ale na tych terpenach zawartych w olejku eterycznym, z których najważniejszym jest tujon. I to jest zarówno alfa-tujon i beta-tujon. Doskonale wiecie, to jest główny winowajca. Doskonale wiecie, poczekajcie, bo teraz jedzie traktor, żeby pewnie, ale skręca, żeby sobie pozabierać drzewka i sprzedać. Wiecie, że to jest, że wrotycz bywa składnikiem ziół na odrobaczanie. I faktycznie tak jest, bo on paraliżuje układ nerwowy pasożytów i doprowadza do ich śmierci, natomiast jest to silna neurotoksyna. Ona też może nasze receptory w mózgu blokować, między innymi receptory GABA, co powoduje, bo GABA to jest tym przekaźnikiem takim uspokajającym, tak? W przeciwieństwie do dopaminy na przykład i serotoniny, i to może prowadzić do pobudzenia komórek nerwowych w mózgu, między innymi do drgawek, do halucynacji, więc musimy to mieć cały czas na względzie. Są też inne, jest kamfora, jest tanacetyna, to są takie związki, które drażnią błony śluzowe, wywołują jakieś skurcze, bóle, też wpływają na układ krążenia, na przykład zbyt wielkiej ilości tej kamfory. To tak. No i przede wszystkim te alkaloidy, które nam też działają hepatotoksycznie. Więc musimy tutaj uważać. Oczywiście my możemy sobie zrobić taką, tu już jest nawet bezpieczniej, bo tutaj łyżka wrotyczu na szklankę wody, jeżeli to wrzątku, jeżeli pijemy, albo weźcie sobie w impryczku i właśnie zalewajcie wielokrotnie, bo mówię, że te zioła wielokrotnie należy zalewać, to no pokażę z tej strony, jak to pięknie wygląda. Nie wiem dlaczego, ale ja mam chyba jakąś taką leśną empatię, bo mnie to boli, zwłaszcza nie wiem, tu mam taki dualizm trochę, bo wiem, że drewno jest naturalnym składnikiem i że można sobie właśnie takie, jest zdrowe, ale z drugiej strony jak widzę takie ścięte drzewo, to mam gdzieś zawsze problem. Ja będę Pani Małgosiu robiła takie filmy tematyczne. Tutaj bym chciała się ograniczyć właśnie do tego, o czym jest live, bo ludzie wchodzą na ten live po tytule też, żeby wiedzieć, ale będę robiła
taki film, gdzie będę, już zrobiłam, bo pani Luiza mnie prosiła właśnie o artretyzm. Będę też robiła inne tematyczne filmy. No nie chcę tutaj, oczywiście mamy różne, mamy i mniszek, i nagietek, i nawet rumianek jest dobry. I ta kocanka, ale tutaj trzeba na nią bardzo, bardzo uważać, bo ona działa żółciopędnie, więc może nam też zaszkodzić. To są wszystko takie dualizmy, że tak powiem, które trzeba dokładnie wyjaśnić, tak? No, więc trzeba zwracać uwagę na to, jak przedawkujemy wrotycz. To też nie jest tak, że ta natura od razu my przedawkujemy, rano wypijemy, a wieczorem już nie będziemy żyć. Nie, ale może zwłaszcza dla osób, które cierpią na epilepsję. Tujon zawarty w piołunie, zawarty we wrotyczu może powodować ataki epilepsyjne. O tym się nie mówi. To jest naprawdę dużo skutków ubocznych i jak mówię, jeżeli ktoś profilaktycznie, bo ten kanał jest zwłaszcza dla osób, które profilaktycznie próbują zioła stosować i są w miarę zdrowi, ale jeżeli ktoś jest tylko chory, więc ja unikam takich, a co na chorą taką, a co na chore takie. Dlatego, że to nie zawsze jest tylko, że ludzie są chorzy. Poczekajcie tylko, bo pani się boi pieska. O, już dalej. Że ludzie są chorzy i mają tylko jedną dolegliwość. Bardzo często jest wiele tych dolegliwości, na co jedno zioło pomaga, na to drugie zioło szkodzi. Jest tak, że... Czekajcie, zrobię w odwrotną stronę, bo może ktoś sobie nie życzy być w kamerze. Bardzo często jest tak, że się leki jakieś przyjmuje dodatkowo, gdzie niektóre zioła są kompletnie wykluczone. I właśnie ja nie udzielam takich rad, bo to jest takie na zasadzie proszę tyle i tyle jednostek tego i pić wszyscy jak leci. Nie. Dlatego, że potem ktoś powie, pani mi to powiedziała, a mi to tak strasznie zaszkodziło. I ja wierzę, że tak może być. Bo ja nie mam pełnego obrazu zarówno stanu organizmu, jak i właśnie tych na przykład lekarstw. No, cmentarzysko faktycznie. Więc jeżeli ja jakieś tam edukacyjne czy konsultacyjne, nawet nie konsultacyjne, tylko właśnie ja to nazywam edukacja ziołowa, prowadzę spotkania, to ja najpierw wysyłam ankietę, w której jest o 70, 80, 100 pytań nawet, żebym ja wiedziała, co ten człowiek ma, jak to, w którym kierunku iść z określonym ziołem. Bo zioła to są naprawdę silne substancje, więc na to musicie też zwracać uwagę. No, a jak mówię, ten wrotycz, moi kochani, może działać nawet proporonnie, dlatego że też powoduje silne przekrwienie narządów, na przykład w miednicy i u kobiet w ciąży jest absolutnie zakazane. Absolutnie zakazane. Nie wolno stosować. Może powodować gwałtowne skoki ciśnienia, więc dla osób, które mają problemy z zaburzeniami rytmu serca, też nie. Może doprowadzić do zapaści krążeniowej. Więc naprawdę z wrotyczem też należy uważać. A nie, że wszyscy robią cudowne zioło zakazane, a nikt wam nie powie, że może was uratować w tej i tej chorobie, a może wam pomóc w tym. Jedzcie wrotycz, pijcie wrotycz, stosujcie wrotycz. No słabo to wygląda, nie? A coraz więcej widzę tych właśnie takich czy postów, bo wczoraj ktoś mnie, bo właśnie w związku z tym glistnikiem teraz jest cała afera i ja dostaję co chwilę wiadomości, co ty na to, co ty na to, co ty na to. No właśnie ja to na to. Że z jednej strony się robi taką atmosferę sensacji, ale ta sensacja niczemu nie służy. Niczemu. Po co zielarze? Ja nie mówię, że wszyscy, bo mądry zielarz tak nie zrobi. Ale po co zielarze budują swój content i chcą się wybijać właśnie na takich treściach? Na treściach sensacyjnych. Natura nie lubi sensacji. Natura lubi spokój. Zioła wymagają czasu, cierpliwości. To lubi natura. A nie ciągnięcia, drażnienia, jątrzenia, krzyczenia, podniesionego głosu. Tego nie lubi natura. Tak natura nie funkcjonuje. Dlatego i do ziół stosowanych wewnętrznie, i do zewnętrznie potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości. To też tak jak z kosmetykami naturalnymi. Zrobiłam wam parę materiałów, więc wiecie. Też nie jest tak, że z poniedziałku na wtorek wy zobaczycie lifting twarzy. Ale po miesiącu, po roku, po 3 latach. Ja stosuję od 5 lat, nic innego nie położyłam na twarz oprócz swoich kosmetyków, które robię. I nie uważam, że w wieku 54 lat wyglądała jakoś totalnie koszmarnie.
Wręcz przeciwnie, jak patrzę na swoje filmy gdzieś tam sprzed 5 lat, czy 6 właśnie, to całkiem. No więc właśnie do tego Was namawiam. Dobra, ile tam gadałam? 40 minut. Myślę, że to wystarczy, jak na taki live. Źle poszłam, złą drogą, bo mogłam naprawdę iść fajną drogą przez las. O, na przykład tutaj jeszcze ocalało trochę. O, i to były takie, że właśnie szło się z prawej strony, z lewej strony las, a nie po trupowisku, jak ktoś tutaj ładnie powiedział, cmentarzysko drzewne. O, tutaj z tej strony. Teraz nie ma liści, ale jak są liście, to są w ogóle takie piękne tunele zielone. Przecudne są te lasy. No jeszcze ten taki najbardziej gęsty, który jest koło nas, tam co czasami dla Was kręcę, właśnie tam, gdzie jest glistnik, tam widziałam go. Czekajcie, tu też, bo ja nie zbieram gdzieś tam z ogrodu, czy przy polu, czy nie wiadomo gdzie. Nie zbieram roślin, tylko zbieram z lasu, więc ja idę do takiego lasu i chodzę sobie i właśnie zbieram dla Was rośliny. I tam widziałam, że glistnika jest dużo stosunkowo w tym roku. I patrzcie, tutaj też, to jest glistnik. To jest glistnik. To jest glistnik. I stąd on wyląduje u mnie w preparatach. O, tam jest glistnik. Tam jest glistnik. Tam jest glistnik. Tam jest glistnik. To jest wszystko glistnik. Ja z takich miejsc pozyskuję zioła. Trochę mi to więcej czasu zabiera, no ale jak ja mam 2 godziny spaceru, to ja na ręce z glistnika zbiorę. Też nie obłupiam jednej kępy do zera, bo zawsze zostawiam coś naturze, żeby miała z czego odbić, do czego i Was namawiam. 30% weźcie, resztę zostawcie. Patrzcie, jaki piękny. Tylko że nie teraz jeszcze go zbieramy, tylko jak zacznie kwitnąć. Tak, on tak kwitnie, tak jak macie na miniaturce, takimi żółtymi kwiatuszkami. O, tu glistnik. Dużo jest w tym roku glistnika. Może właśnie my go potrzebujemy. Tylko błagam Was, żebyście... bo wiecie, edukacja nie polega na tym, że słucha się wszystkiego, co kto powie. Edukacja też polega na tym, żeby odsiać to ziarno od plew. Żeby słuchać ludzi mądrych, rozsądnych, z autorytetem, ale nie autorytetem internetowym, tylko autorytetem naukowym i mających coś do powiedzenia, tak? Bo ja czasami widzę, jak się wypowiadają ludzie też na temat grzybów, tacy, co to nie mają zielonego pojęcia. Czekajcie, bo jedzie następny samochód. Dokąd on tu jedzie? A, skręcił. Nie mają najmniejszego pojęcia, o czym mówią, ale tak w tej kategorii nie wiem, ale się wypowiem. Czy nie wiem, więc się wypowiem. A u nas, wiecie jak to jest? Polak ma wiedzę o wszystkim. Od medycyny, przez piłkę nożną i sport, na lotach w kosmos skończywszy. Wszyscy wiedzą o wszystkim. A, jeszcze wychowywanie dzieci po drodze. Wszyscy o wszystkim wiedzą wszystko. Wszystko. Więc bardzo dziękuję, Pani Ulu. No tak się trochę zrobiłam, podmalowałam nawet, żeby tak uhonorować Was też w jakiś sposób. No, także słuchajcie ludzi mądrych. Nie musicie mnie słuchać. Chociaż ja nie uważam się za głupią, bo ja jestem fanatyczką nauki. Wiecie, że kończyłam wiele fakultetów i między innymi miałam propozycję, żeby w ogóle dalej studiować u profesor Bylki na uczelni w ogóle farmację, bo studenci na farmacji nie poważają, pani profesor Bylka mówiła, pani Kasiu, oni nie poważają leków roślinnych. Oni podśmiechują się, oczami przewracają, jak ktoś im daje propozycję, jak mają fitoterapię. Nie przychodzą, bo to ich nie interesuje, ich interesuje chemia. Także potrzeba też fitoterapeutów, potrzeba zielarzy edukowanych. Ja miałam cudowne autorytety. Cudowne. Dzisiaj dostałam mail, czy polecam te studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, bo tam je kończyłam. Tak, polecam. Dużo jest wiedzy, dużo nauki, bo to nie jest tak, że się dostaje za nic ten dyplom, nie? Bo tam jest naprawdę dużo nauki, cała biochemia, ale ja miałam jeszcze to szczęście, że miałam właśnie i profesor Matławską, i profesor Bylkę, i profesora Błechę. Po prostu takich pedagogów, profesor Matławski już nie ma z nami, profesor Bylka już nie uczy, więc już z nimi nie będziecie mogli mieć.
A to były tuzy fitoterapii polskiej. To byli ludzie z taką wiedzą, że koniec świata. Których można było wycisnąć. Pani profesor do mnie mówi, ja się czuję jak cytryna, pani Kasiu. Wyciśnięta. Ja mówię, o to mi chodzi, pani profesor, bardzo przepraszam. Tak, ja na Podkarpacie i na Podlasie, to mnie ciągnie. Ja chyba sobie jeden teren kupię na Podkarpaciu, drugi, dzień dobry, drugi na Podlasiu i tam będę jeździć między góra, dół. Fascynują mnie te tereny. Także do pana też zawitam. Bez strachu. Przyjadę. No, także moi drodzy, no tak to dzisiaj. 45 minut, właśnie tyle planowałam. Wszystko wam powiedziałam, co wam powiedzieć chciałam. Co tam jeszcze? No jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie tych dwóch roślin albo tego zagadnienia, ktoś z was jakieś ma wątpliwości, to słucham, bo mam jeszcze 5 sekund. A jeżeli nie spamiętaliście wszystkiego, to ja ten live zapiszę. Bardzo proszę, żebyście wy sobie go obejrzeli. Tak. Dziękuję ci, Małgorzatko, ty jesteś fantastyczna i taka bardzo światła dziewczyna, mi się to podoba. Także wybierajcie, edukacja polega na tym również, żeby sobie tych edukatorów dobrze wybierać, żeby kontaktować się z tymi ludźmi, którzy naprawdę mają wiedzę i chcą wam ją przekazać. Nie zawsze to jest takie spektakularne jak u tych innych, tak? Bo czasami są tacy, którzy to właśnie przez pryzmat tej sensacji. Nie, to jest proste, natura jest prosta, natura jest wolna, natura jest prosta, wymaga czasu. Nie ma takich efektów wow z dnia na dzień. No nie ma. Ale i dlatego ważna jest też profilaktyka, do czego was namawiam. Nie wtedy, kiedy już zachorujemy, tylko wtedy, kiedy my jesteśmy zdrowi, stosujmy zioła, nie zachorujemy. To jest znowu to, co ja powtarzam notorycznie. Wzorem chińskiego lekarza. Tam płacono lekarzowi, dopóki człowiek był zdrowy i zażywał zioła, które lekarz dawał. Ale jak zaczął chorować, no to przestawał lekarzowi płacić, bo lekarz był do niczego. A u nas jest odwrotnie. U nas się czeka, nadwyręża ten swój organizm, aż będziemy chorować i potem ciężki pieniądz lekarzom dajemy. Nie na tym polega fitoterapia. No kiedyś organizowałam. No teraz jestem wykładowcą w szkole, więc już nie mam za bardzo czasu na te dodatkowe, ale tak sobie myślę, że może jakieś takie warsztaty w terenie. Tylko muszę znaleźć, jak będziecie chętni, to się wtedy spotkamy w jakimś gospodarstwie, może agroturystycznym, na weekend, na 3 dni, od piątku do niedzieli, albo sobota i niedziela. I sobie coś tam porobimy, pochodzimy sobie po lasach, pochodzimy sobie po łąkach, porobimy sobie różne rzeczy, poprzetwarzamy. Czasami dostaję propozycje, ale bardzo mi jest ciężko wygospodarować też czas. No dobrze. Pani Kasia kocha medycynę ludową. No i super, pani Natalko. Właśnie tak. Dlatego, że natura jest mądrością. A jak mówię, ta tradycja stosowania, której my już czasami nie słuchamy, nie poważamy. Te zioła silne były kiedyś w dobrych rękach. Nikt nie chodził i nie zbierał, jak się da, czego się da, tylko szedł właśnie do tej lekarki. A u nas zielarz jest traktowany nie jak lekarz. Lekarz jest, pokłony się bije, kasy się płaci tylko za lekarza, który wejdzie, nie wiem, słyszałam ostatnio, że w ChatGPT i daje porady. To no, oczywiście są dobrzy lekarze i źli jak każdy jest. Dobry i zły hydraulik, dobry i zły śpiewak, dobry i zły, nie wiem, nauczyciel. Wszystko jest dobre i złe. Ale roślin się nie poważa i fitoterapeutów się nie poważa. Taki trochę lekarz innej kategorii. A ja uważam, że to właśnie powinno być odwrotnie. Bo to jest lekarz, który powinniście do niego chodzić wtedy, kiedy jesteście zdrowi. Żebyście przez całe życie zdrowi byli. Żebyście nie chorowali. Faktycznie nieźle wygląda w tej czapeczce, w tym białym golfiku. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. No dobrze, to na koniec jeszcze zobaczycie tutaj Dolisława. No i my skręcimy w tę naszą dróżkę, która jest leśna. Jeszcze ocalała trochę i tu jest też podagrycznik. Szukałam, bo tam byłam na początku i widziałam wrotycz malutki, jak wyrasta już z ziemi. A tutaj pokazałam wam glistnik, ale wrotyczu wam nie pokazałam. Jego tutaj nie ma, chyba że macie jeszcze cierpliwość.
No dziękuję, Małgorzatko. Chyba macie jeszcze cierpliwość. Skręcimy tutaj i poszukamy trochę wiosny. I poszukamy wiosny. Nagrałam Wam dzisiaj rolkę, bo mam te pytania odnośnie białoporka. Jak robić. Też nie jest tak, kochani, bo ja się staram odpowiadać na wszystkie komentarze, ale nie będę robić tak, moi mili, że musicie pod materiałem przeczytać komentarze, musicie zobaczyć na kanale, czy jest już odpowiedź na to, bo każdy, a już jak mówiłam, czasami nawet ktoś nie dosłucha do końca, bo mu jest za dużo, a już zadaje pytanie i chce, żebym ja odpowiadała. I na przykład 7 osób czy 8 zadaje to samo pytanie i ja musiała na każde pytanie odpowiadać. Szczerze Wam powiem, że mi jest na to szkoda czasu, zwłaszcza, że wiem, że już na to odpowiedziałam albo padła odpowiedź w innym komentarzu. Więc zawsze sobie to przejrzyjcie. No właśnie. I czasami to tak jest, że ludzie tak, trochę tak się mówi na łatwiznę, nie? Idą. Abym tak nie chciała, żeby tak było. No, dziękuję za te łapki. Tak, bo to jest pomoc dla twórców. O, widzicie. Tu jest poziomka. Tu są młode liście poziomki. Poziomka też jest super. Tu jest to, tu jest to. No i taki to ja lubię. No taki to jest lasek. Można sobie w nim iść. Tam zaraz, no tak wyglądał to pobojowisko, to cmentarzysko drzewne. Bardzo mi się podoba to określenie. To było, no, ten las wyglądał jeszcze piękniej niż ten tutaj. Jeszcze piękniej niż ten, do którego za chwilę wejdziemy. Szło się właśnie takim otulonym drzewami, szło się otulonym zielenią z prawej strony i z lewej strony. To było przepiękne. Tak jak ten tutaj, o tam. O, widzicie? Tutaj Wam dałam blisko. Tak to wyglądało. Z prawej strony gęsty las, z lewej strony gęsty las i szło się takim tunelem zieleni. A oni powycinali i po prostu aż boli, aż serce boli, mnie aż brzuch bolało, jak szłam tamtędy. Nie chciałam Wam już mówić, ale po prostu aż mnie brzuch rozbolał, jak widziałam te pościnane drzewa. No dobrze, to co? To musimy się już pożegnać. Już 51 minut jesteśmy razem. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wszystkie wątpliwości, powtarzam. I mam nadzieję, że też częściowo, bo tutaj nie napisaliście za bardzo. Kasiu, zgadzamy się z Tobą. Ale mam nadzieję, że Wy rozumiecie, o czym ja do Was mówię. To jest tak trochę jak moja mama z pralką, że zawsze wsypywała tyle proszku, że potem pół łazienki pływało, a ona chciała tak przedobrzyć. O, to przedobrzyć to jest takim dobrym słowem. Jak w Hobbitonie. Aha, że no, ale to mam takie lasy inne jeszcze, jak wygląda właśnie, jak nazywam je jak z baśni, jak z takiego hobbita. No, to są takie. No, ale tutaj też było ładnie. No, Małgosiu, no dziękuję Ci bardzo. No, Ty to jesteś, widzisz, no. Małgorzata jest takim przykładem na to, że ona wie, jak działa dym z kory brzozowej. Może Wam powiedzieć. Bo ona wierzy w naturę. Tu akurat wiem. No miłego. No dobrze. Cudownego weekendu, ja rozumiem. Nadgorliwość gorsza. No właśnie. Żeby tam na ten faszyzm tutaj nie zablokowali live'a. Co robi te algorytmy, to koniec. W razie czego Wy już wiedzę macie. No. Tutaj ładnie. Już się nie chcę przełączać tej kamery. Ale przełączę, bo chcę Wam jeszcze raz pokazać na do widzenia. No, patrzcie. No cudo. Aż sobie wyobrażacie, jak tu jest się jak się pojawiają te listki. O, Dolarek coś tam kopie, niucha, wyżera. Dolarek, czy Ty tam wyżerasz, czy niuchasz? Niucha. On niucha. Niuchacz. Niuchacz pospolity. No dobrze, a my wchodzimy w nasze to. Tu nareszcie mogę oddychać, bo ja się czułam tak, jak ja bym nie mogła, wiecie, ja wiem, jak już to było. Tak jak ja bym nie mogła głęboko nabrać powietrza, bo miałam jakiś taki skurcz w klatce piersiowej, jak szłam po tym cmentarzysku drzewnym. A tutaj nareszcie mogę wziąć głęboki oddech.
No i fajnie. I dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną na tym naszym live'ie. Mam stary telefon, cała bateria już mi się rozładowała przez tę godzinę. Dziwne. No dobrze. O, widzicie? O Jezu, a sobie wyobraźcie, jak jest zielono. Stąd ja nakręciłam parę filmów, więc no kocham to miejsce. Mam takie miejsca, które lubię i mam takie miejsca, które kocham. Nie mam takich, których nie lubię. Idę i cały czas zastanawiałam, czy jeszcze ten wrotycz dla Was gdzieś znajdę. Malutkie listki wrotyczu wystające z ziemi. Tam widziałam je na początku, jak się do lasu wchodzi, ale tutaj nie widziałam. No właśnie, Małgorzatko, co ja bym bez Ciebie zrobiła? Kto by mnie tak wspierał w tej mojej, w tym moim niesieniu kaganka oświaty zielarskiej? Jak nie Ty? O, tutaj zrobiłam, widzicie, mówicie, że z kimś rozmawiałam, mówił mi rano, że podagrycznik, a tutaj, no jest, bo to jest to miejsce, zobaczcie, to jest mały podagrycznik, bo jak zobaczycie film na kanale, to właśnie z tego miejsca, tu jest takie gęsto od tego podagrycznika, że nic nie widać, a on dopiero teraz, zobaczcie, to jest wszystko podagrycznik. No, to jest wszystko podagrycznik. Dajcie mi tutaj, nie, ty mrówka, to Ty se go zjedz, a ja se zjem tego. O, takiego malutkiego listka, patrzcie. No, jak seler, nie? Jak seler. Jak macie wątpliwość, podagrycznik, weźcie jak seler naciowy smakuje. O, wszędzie tu wychodzi małpiszon z ziemi. O, za chwilę jak pójdę, to za tydzień, to Wam pokażę. Będzie go pełno, jeszcze jednego se zjem. Dobry! Jeżeli chcecie pesto z podagrycznika, to też jest na kanale w filmie o podagryczniku. Możecie sobie zerknąć i zobaczyć. No, Katarzyna podje podagrycznika. Śniadanko, bo już nie miałam śniadanka. Szłam, tak się zaaferowałam tym dzisiejszym live'em, że nawet nie zjadłam pączków czeremchy. Ale teraz mamy jeszcze przed sobą 40 minut drogi. To jeszcze sobie podjem śniadanka. Jezu, dzisiaj w ogóle byśmy długo do Lisiu. 9:15 byśmy w lesie, a jeszcze mieliśmy telefony. 10:30 nas. Ile my dzisiaj chodzimy? Dobra, ściskam, całuję, pozdrawiam.